Rok 1943. Trwa II wojna światowa. Rosjanie po kapitulacji Niemców pod Stalingradem zaczynają przejmować inicjatywę na froncie wschodnim. Józef Sepp Allerberger był synem stolarza z okolic Salzburga. Tak jak wielu młodych Austriaków trafia w szeregi Armii III Rzeszy. Po zakończeniu nauki w lutym 1943 roku 18-letniego Seppa skierowano do oddziału III Dywizji Strzelców Górskich w Kielstein. W lipcu 1943 roku wyrusza na front wschodni. Po 10 dniach trafia w okolice Worosłowgrodu, obecnie Ługańska, gdzie od kwietnia jego dywizja toczy walki pozycyjne na południowym odcinku frontu wschodniego. Armia niemiecka jest już w odwrocie. W dniach od 17 lipca do 22 lipca 1943 roku była uwikłana w ciężkie walki opóźniające zajęcie Zagłębia Donieckiego przez Armię Czerwoną. Zagłębie Donieckie ze swymi rozległymi kopalniami węgla kamiennego było ważnym dostawcą surowca naturalnego i tym samym stanowiło obiekt zainteresowania obu walczących stron. 18 lipca 1943 roku Sepp przeszedł chrzest bojowy. Józef wspomina: jego oddział zbliżył się do sztolni opuszczonej kopalni. Żołnierze weszli do środka. W szybie roznosił się potworny odór. Wśród upieczonych i gnijących ciał ludzkich siedziało 2 obdartych radzieckich żołnierzy. Siedzieli w sztolni kilka miesięcy bez pożywienia. Ich dowódca otrzymał rozkaz ukrycia oddziału do momentu nadejścia sowieckiej ofensywy. Dowódca zabijał po kolei swoich podwładnych i kazał pozostałym jeść mięso ludzkie. Żołnierze Wehrmachtu nie wytrzymali, zastrzelili ostatnich 2 żywych Rosjan. 5 dni później podczas szturmu Józef Allerberger został lekko ranny w lewą rękę. Oddelegowany na tyły do taboru miał za zadanie przeglądać zdobyczną broń. Wtedy wpadł mu w ręce sowiecki karabin Mosin wzór 1891 z celownikiem optycznym. Poprosił o możliwość postrzelania ze zdobycznej snajperki. Jego umiejętności dostrzeżono natychmiast. Po wleczeniu wraz ze zdobyczną bronią trafił na pierwszą linię frontu jako strzelec wyborowy. Pierwszą jego ofiarą stał się rosyjski młody snajper trafiony w okres dystansu około 100 metrów. Dowódca kompanii Seppa był zwierzchnikiem pełnym zrozumienia, który docenił zalety posiadania własnych strzelców wyborowych, a nawet uskarżał się na ich brak. Jednak taka postawa nie była regułą. Wielu oficerów uważało żołnierzy strzelających za węgła za niehonorowych oraz podstępnych wojowników i tym samym odrzucało możliwość ich zatrudnienia. Po pierwszym trafieniu Seppa jeszcze tego dnia wezwał do siebie sierżant szef kompanii i poinformował, że każdy celny strzał ma zgłaszać wraz z potwierdzeniem świadka z grona oficerów lub podoficerów dowództwa kompanii. Zaliczyć można było jedynie trafienie, które miało miejsce poza atakiem lub obroną pozycji. Ponadto Sepp otrzymał specjalny zeszyt, w którym należało wymieniać wszystkie zaliczone trafienia i poświadczać je podpisem oficera lub podoficera. Wielu przełożonych negowało żołnierski sukces i odmawiało złożenia podpisu. Uważali snajpera za niehonorowego zabójcę. Prowadzenie takiego dziennika i posiadanie sowieckiej zdobycznej broni snajperskiej łączyło się z bardzo dużym ryzykiem. Rosjanie nie brali snajperów do niewoli, lecz po torturach mordowano ich w sposób okrutny.
o czym wspomnę jeszcze w tej opowieści. Snajperzy na ogół działali na przedpolach swoich pozycji. Musieli udoskonalić sztukę kamuflażu do perfekcji. Od tego zależało ich życie. Allerberger znalazł szkielet parasola. Szkielet służył mu za przenośny kamuflaż, w który wplatał odpowiednie maskowanie. Snajper to nie tylko strzelec wyborowy, ale także pilny obserwator, którego informacje często były wykorzystywane na polu walki przez jego dowództwo. W sierpniu 1943 roku Sepp potwierdził 27 trafień. Podczas swoich wypadów zwiadowczych i działań przed główną linią Józef obserwował zwiększającą się koncentrację sił wroga. Meldunki przekazywane przez niego oraz innych snajperów stanowiły ważny element w działaniach niemieckiej służby rozpoznania, dzięki czemu udało się zlokalizować przyszłe punkty ataku. 9 października 1943 roku 20-krotnie liczniejsza Armia Czerwona runęła na resztki III Dywizji Górskiej. O 10 rano rozpoczęło się obowiązkowy ostrzał wstępny 400 rosyjskich baterii oraz 220 Katiusz, oddających w sumie 15 000 strzałów na godzinę. Wydawało się, że Rosjanie dysponują niewyczerpanymi zasobami ludzkimi. W tym samym czasie, gdy pozbawione dostatecznych posiłków oddziały Wehrmachtu topniały, przeciwnik wzrastał w siłę. Koncentracja japońska na południowym Pacyfiku pozwoliła Sowietom na wycofanie wielu oddziałów z Syberii i rzucenie ich na front zachodni. Ponadto rekrutowali oni bez ograniczeń wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. Członków tych formacji ubrano w płaszcze mundurowe, pod którymi nosili swoje cywilne ubrania, zaś ich szkolenie ograniczało się jedynie do dwudniowej demonstracji posługiwania się bronią ręczną. Powołanie do życia i organizacja tych oddziałów przebiegała tak szybko, że nie dla każdego żołnierza starczało broni. Na skutek spodziewanych wielkich strat jedynie pierwszy szereg atakujących został wyposażony w karabin lub broń maszynową. Nadchodzący później żołnierze musieli bez broni w ręku ruszać ze swoich stanowisk. Mogli korzystać z broni swych atakujących wcześniej poległych kolegów. Tajne służby NKWD stojące za tymi nieszczęśnikami bezlitośnie polowały na maruderów. Sepp po raz pierwszy zaobserwował, jak Rosjanie z zimną krwią rozstrzeliwali żołnierzy odmawiających ataku lub przejętych strachem, zaś innych pchali pod niemiecki ogień zaporowy. Jedna po drugiej ginęła kolejna grupa, strzelcy Wehrmachtu mogli wybić Rosjan jak króliki. Grozy pola bitwy nie da się opisać. Przed niemieckimi pozycjami piętrzyły się stosy martwych i ciężko rannych. Nadciągające później siły Rosjan musiały wdrapywać się na zwały ciał swych poległych towarzyszy, wykorzystując je w charakterze osłony i kulochwytu. W niektórych miejscach stosy zabitych i rannych były tak wielkie, iż powstrzymywały rosyjski atak. Czołgi miały przywrócić siłę natarcia. Wjeżdżały na nie bez oporu. Głośno pękały miażdżące ciała, kości trzaskały jak suche drewno pod mielącym wszystko gąsienicami czołgów. Trzecia Dywizja Górska rozpoczęła swój systematyczny, lecz zorganizowany odwrót w kierunku Dniepru. Mające olbrzymią przewagę 33 rosyjskie dywizje dysponujące pełnym wyposażeniem runęły na 10 osłabionych pod względem wyposażenia i kadr dywizji niemieckie. Sepp z kolegami walczył w okopach, odpierał ataki Rosjan, a także jako snajper, czając się na ziemi niczyjej. Snajper nie mógł zgubić swojej specjalistycznej broni, która pociągała za sobą ryzyko jego identyfikacji. W przypadku zdemaskowania głównie na niego był skierowany zmasowany ogień przeciwnika. Młodzi strzelcy wyborowi, którzy ukończyli tylko szkolenie strzeleckie i nie posiadali doświadczenia frontowego, po dostaniu się w ogień nieprzyjaciela uzyskiwali przeciętnie od 15 do 20 celnych strzałów,
zanim zginęli. W ostatnim momencie przed ostatecznym przerwaniem frontu 31 października 1943 roku nadeszł rozkaz wycofania się za Dniepr. Pozostawiono jednak przyczółek dookoła kopalni manganu pod Nikolopolem, starając się jak najdłużej utrzymać wydobycie cennej kopaliny i jej wywóz. Silny stres z pola walki i nieustanny odwrót odcisnął piętno na psychice żołnierzy Wehrmachtu. Nie wszyscy żołnierze zdołali wytrwać w ciągłym stresie. Sposobem na opuszczenie frontu była symulacja choroby lub zranienie. Istnieli mistrzowie w tym procederze, którzy pojęli istotę wielu chorób i zazdrośnie strzegąc swojej wiedzy dzielili się ją jedynie z najbardziej zaufanymi kolegami. Na przykład jedzenie kremu Nivea powodowało takie same objawy, jakie występowały przy żółtaczce. Dokonując samookaleczenia takiego jak postrzał w stopę lub dłoń, strzelano przez pajdę komiśnego chleba, aby na brzegach rany postrzałowej nie pozostały ślady oparzeń i prochu. Przed dużym atakiem w trakcie długo utrzymującego się natarcia lub bardzo złych warunków zewnętrznych mnożyły się przypadki symulacji choroby. Styczeń 1944 roku. Złe odżywianie, chłód i choroby zbierało swoje żniwo. Ciągłe wyziębienie oraz woda pita z lejów po bombach wywołały nieżyty jelit. W końcu Sepp zachorował. Wstrząsany dreszczami nie wiedział, co powinien robić. Najpierw oddawać kał czy wymiotować. Skulonego jak postrzelone w brzuch zwierzę i drżącego Seppa odnalazł dokonujący obchodu dowódca batalionu, major Kloss. Gdy wytłumaczono mu, kim jest chory żołnierz, major natychmiast uznał, że trzeba zaopiekować się takim specjalistą i wykorzystać jego talent. Allerberger został przydzielony do dowództwa batalionu, gdzie jako obserwator i strzelec przekazywał cenne informacje majorowi Klossowi. Podczas walk odwrotowych przez Nikopol nad Dnieprem trzecia dywizja osiągnęła na początku 1944 roku rzekę Ingulec. Luty 1944 roku. Armia niemiecka pozbawiona zaopatrzenia cierpiała. Temperatury spadały na minusie poniżej 40 stopni Celsjusza. Żołnierze ginęli od kul, bomb i mrozu. Sanitariusze jedynie dla najcięższych przypadków trzymali ciągle w ustach ampułki z morfiną, aby nie zamarzły. Rany natychmiast zamarzały i pękały. Wybuchały ostre potyczki o ubiory zimowe poległych Rosjan, których zlodowaciałe ciała znajdowano w śniegu. Niemiecka armia ulegała degradacji. Wiosna 1944 roku. Sepp polował codziennie, wzbudzając swymi celnymi trafieniami niepokój w sowieckich okopach. Podczas tych wypraw odkrył na ziemi niczyjej uszkodzony rosyjski czołg T-34. Czołg stanowił idealne miejsce oraz stanowił doskonałą ochronę przed ewentualnym wykryciem i atakiem artyleryjskim. W przypadku wykrycia snajpera Rosjanie natychmiast rozpoczynali ostrzał z dostępnej ciężkiej broni, by unieszkodliwić strzelca. Jedynym wyjściem było natychmiastowe opuszczenie stanowiska i ucieczka biegiem pod gradem kul. Rosjanie nie dysponowali ciężką bronią na tym odcinku. Wrak czołgu stanowił doskonałą ochronę. Z tego stanowiska Sepp w ciągu 4 dni położył trupem kilku rosyjskich żołnierzy. 5 dnia, korzystając z tej kryjówki, zabrał ze sobą na stanowisko obserwatora Baldwina Mousera. Rosjanie nie próżnowali, wezwali swojego snajpera, żeby zlikwidował czającego się pod czołgiem strzelca. Sepp i jego towarzysz zajęli stanowisko pod wrakiem. Błysk lornetki obserwatora zdradził ich pozycję. Padł strzał. Baldwin został trafiony w usta.
Sepp przez kilka godzin leżał z umierającym żołnierzem, nie mogąc udzielić mu pomocy. Dopiero po zmierzchu na plecach wyniósł poległego obserwatora. Podczas gdy w armii radzieckiej aż do 1940 roku niemalże cały zasób broni z celownikami optycznymi był zużyty i nie uzupełniano go przez nowe dostawy, armia sowiecka stworzyła w oparciu o nowe uzbrojenie zakrojony na szeroką skalę program rozwoju strzelca wyborowego. Niemcy nie doceniali formacji strzelców wyborowych. Dopiero pod koniec 1942 roku pojawiły się instrukcje dotyczące broni z celownikami optycznymi oraz ich użycie przez snajperów. Pierwsze wiążące przepisy ukazały się dopiero w maju 1943 roku. Instrukcje korzystania ze zdobycznej broni snajperskiej. Także Sepp był wyposażony w rosyjską broń z celownikiem optycznym, pochodzącą ze zdobycznych zasobów. Sepp nosił na plecach swój owinięty płachtą namiotową karabin snajperski, zaś MP-40 wisiało gotowe do strzału na jego piersiach. Na krótkie dystanse i walkę w okopach korzystał właśnie z tej broni. Podczas sowieckich szturmów na okopy niemiecki snajper zawsze miał przygotowane stanowisko do ukrycia broni snajperskiej i notatek, by nie wpaść w ręce wroga z bronią i dokumentami. Kwiecień 1944 roku. Sepp został wezwany do dowództwa pułku z rozkazem likwidacji snajpera. Z niewielkiego zagajnika na północny zachód od Bakalowa oddano do strzelców niezwykle precyzyjne strzały. W ciągu kilku minut padło 11 żołnierzy trafionych w głowę lub pierś. Duża liczba trafień nasuwała tylko jeden wniosek. Mieli do czynienia z całą kompanią strzelców wyborowych. Dodatkowo Sowieci używali pocisków wybuchowych. Pociski takie po trafieniu eksplodowały, zadając na ogół śmiertelne rany. Sepp znał ten rodzaj pocisków, sam je wykorzystywał. Otrzymywał je od rusznikarzy, którzy zbierali ten typ zdobycznej amunicji dla snajperów. O tych nabojach powiem jeszcze w kolejnych częściach opowieści. Dotychczasowe trafienia świadczyły o tym, że Rosjanie mają dobrze rozeznane niemieckie pozycje. Stąd wniosek, iż stanowiska Rosjan musiały znajdować się dość wysoko, prawdopodobnie w gęstych koronach drzew. Sepp nie mógł sobie wyobrazić, aby doświadczeni strzelcy wyborowi popełnili tak kardynalny błąd i strzelali z drzewa, nie mając możliwości odwrotu lub schronienia się. Sepp rozkazał ostrzelać korony drzew z karabinów maszynowych. Sam jednocześnie pojedynczymi strzałami strącał sowieckich snajperów. Gdy kanonada ucichła, strzelcy ostrożnie przybliżyli się do lasu i zauważyli przed sobą leżące na trawie młode kobiety. Żołnierze po raz pierwszy spotkali się z takim oddziałem. Taka zmasowana obecność strzelców wyborowych stanowiła sowiecką taktykę. Maj 1944 roku. Trzecia dywizja opuściła terytorium Rosji i wkroczyła na tereny Besarabii, leżącej na ziemi rumuńskiej. Po 3 latach ciężkich walk, okupowanych olbrzymimi stratami, kampania rosyjska zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Strzelcy wiedzieli już, że wojna przybliża się do ich ojczyzny. Teraz już nie chodziło o zdobywanie, lecz o opóźnienie bezlitosnego odwetu przeciwnika. Pod koniec maja Seppa skierowano na szkolenie snajperów. Allerberger przykazał swojego zdobycznego Mosina młodemu strzelcowi. Szkolenie snajperów dla jednostek górskich odbyło się na terenie Austrii w pobliżu miasta Jugend na poligonie o nazwie Cite Alpe. 5 czerwca w poniedziałek rozpoczęło się specjalistyczne szkolenie z teorii broni. Na warsztat wzięto broń z celownikami optycznymi. Wykładowcą był pewien sierżant z protezą prawego podłudzia.
Okazało się, że niemal wszyscy wykładowcy to doświadczeni żołnierze frontowi, dotknięci niepełnosprawnością na skutek odniesionych ran. Sepp jako doświadczony snajper dzielił się na szkoleniu swoim doświadczeniem, poradził młodym żołnierzom na szkoleniu, że lepszym rozwiązaniem jest nie odnotowywanie w zeszycie obserwacji wpisów żadnych trafień, które to należało umieszczać na bezimiennej liście przechowywanej przez dowódcę oddziału. Ta dyskrecja na pewno uratuje im życie w przypadku dostania się do niewoli. Dzięki temu ich działalność mogła pozostać dla wroga anonimowa. Pojmanych na froncie wschodnim strzelców wyborowych zawsze poddawano torturom i zabijano. Sepp otrzymał nowy karabin Mauser Kar 98K, zaopatrzony w powiększający czterokrotnie celownik firmy Hensoldt. Karabin ten był krótszy niż pozostawiony przez niego karabin rosyjski i układ optyczny miał bez porównania lepszy. Kursanci uczyli się dbać o broń. Każdy upadek karabinu lub mocne uderzenie w celownik mogło bowiem spowodować jego przestawienie i tym samym zupełnie zmienić celność strzałów. Allerberger zdobył już w tej materii przykre doświadczenie podczas pierwszych dni swojej służby z rosyjskim celownikiem. Nauczył się później bezpiecznego obchodzenia z bronią, które weszło mu już w krew. Wykład zakończyła prezentacja nowej broni piechoty, tak zwanego naboju B. Pierwotnie pocisk ten został przeznaczony do wystrzeliwania z pokładowych karabinów maszynowych samolotów bojowych. Litera B oznaczała w tym wypadku Beobachtung. Obserwacja. Pocisk ten eksplodował w momencie uderzenia w przeszkodę, pokazując tym samym jej położenie. Dzięki temu można było stosunkowo szybko przeprowadzać regulację celowników karabinów maszynowych. Produkcja niniejszych pocisków była bardzo pracochłonna i droga, w związku z czym przez długi czas były one stosowane wyłącznie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Z kolei Sowieci już od początku kampanii dysponowali taką amunicją i używała jej również piechota. Żołnierze bardzo obawiali się brutalnej celności tych pocisków. Ponadto chętnie stosowali je rosyjscy strzelcy wyborowi. Sepp znał je i wiele razy wykorzystywał ich działanie, posługując się rosyjskim karabinem snajperskim. Uważał za wielką korzyść, że obecnie niemieccy snajperzy dysponują takimi pociskami do karabinów 98, wyposażonych w celowniki. Po powrocie do jednostki Allerberger dowiedział się, że młody snajper, który dostał karabin od niego, wpadł w ręce sowieckiego patrolu. Głupek wyraźnie zapomniał, co należy zrobić, nie ukrył bowiem swojej broni. Możecie sobie wyobrazić, jak Sowieci traktują niemieckiego snajpera wyposażony w rosyjski karabin snajperski. W każdym razie zajęli się biedakiem i torturowali go. Był niebiesko-zielony od siniaków i nosił ślady wielu ran kutych od noża. Na koniec ucięli mu jądra i włożyli do ust. Najgorsze jest jednak to, że wbili mu lufę w broni w odbyt. Musiał mieć straszną śmierć. Od lipca do sierpnia 1944 roku dywizja toczyła walki we wschodnich Karpatach. Latem 1944 roku zachowanie Rumunów wydawało się coraz bardziej podejrzane, gdyż wielka liczba drobnych szczegółów świadczyła o zmianie rumuńskiej polityki. Dowódcy przychylni Niemcom zostali wymienieni na wrogo nastawionych. Informacje płynące od Rumunów do władz niemieckich były mniej wartościowe, a często nawet sprzeczne. Realistycznie oceniając beznadziejność położenia w obliczu ataku na granicę własnego kraju, rumuński król 23 sierpnia 1944 roku zezwolił na zawieszenie broni i zmianę sojusznika. Sepp wspomniał, jak jego przyjaciel poszedł napić się ze swoimi rumuńskimi kolegami wódki właśnie 23 sierpnia. Ci go pojmali i zabili.
Allerberger wspominał także, jak z rozkazu pewnego sierżanta musiał zastrzelić rannego niemieckiego żołnierza leżącego na ziemi niczyjej, do którego rosyjscy snajperzy strzelali dla zabawy. Front wschodni w lecie i jesieni 1944 roku pochłaniał do 40 000 żołnierzy dziennie. Był to upust krwi, którego Niemcy nie mogły już znieść. Logistyka operujących na wschodzie armii zasadniczo załamała się zimą 1941 roku na 1942 rok. Na jesieni 1944 roku stosowano już prowizoryczne rozwiązania. W czasie dalszego odwrotu dywizja górska przeszła na teren Węgier. Grupa armijna Woller, w skład której wchodziła także 3. Dywizja Górska, musiała przebić się przez sowieckie natarcie w pobliżu miasta Nireczaza. Sepp wspominał w tej miejscowości mrożącą krew w żyłach historię, gdy zakradł się na przedmieścia tego miasta w celu rozpoznania przed niemieckim uderzeniem. Pod zniszczoną restaurację podjechała sowiecka ciężarówka. Wyszło z niej około 20 soldatów. Rosjanie wywlekli z budynku około 60-letniego mężczyznę i młodszą kobietę. Jak się potem dowiedział, była to żona tego mężczyzny. Mężczyznę przywiązano do latarni, kobieta została zgwałcona przez wszystkich 20 żołnierzy. Po tym brutalnym gwałcie rosyjski soldat wepchnął w narządy rodnej kobiety rakietnicę i odpalił. W tym momencie uderzyli Niemcy, zabijając prawie wszystkich Rosjan. Uwolnili mężczyznę przywiązanego do słupa. Mężczyzna bez słowa wszedł do budynku, wrócił z siekierą i porąbał rannych Rosjan. W październiku 1944 roku Sepp został ranny niegroźnie w głowę odłamkiem. Listopad 1944 roku. Już w połowie listopada dywizja wycofała się do przemysłowego miasta Miskolc. Tu zginął dowódca Seppa major Kloss. Odkąd linia frontu przesuwała się na terytorium Węgier, w wielu częściach kraju można było zaobserwować starcia różnych stronnictw politycznych, kapitulację i przejście na stronę sowiecką całych węgierskich dywizji. W dniu 1 grudnia 1944 roku 3. Dywizja Górska opuściła Miskolc i wycofała się na tereny Rudaw słowackich. Cały front wschodni był w stanie zupełnej dezorganizacji. Wehrmacht prowadził walki tam, gdzie nie istniał front. Zalewu Armii Czerwonej nie dało się już powstrzymać. Niemców atakowali jedynie nie tylko Sowieci, ale także również grupy partyzanckie na okupowanych terytoriach. Pod koniec stycznia 1945 roku pułk wycofywał się aż do Doliny Chrone, leżące pomiędzy Rudawą Słowacką a Nizinnymi Tatrami. Oddział Seppa został skierowany do walki z partyzantami. Sepp dostał pod opiekę młodego snajpera. Podczas jednej z akcji młody snajper zaginął. Żołnierze znaleźli jego ciało w pobliskim tartaku. Partyzanci pojmali snajpera i obcięli mu wszystkie kończyny piłą. 2 marca Józef otrzymał odznaczenie strzelca wyborowego. Odznaka strzelca wyborowego Wehrmachtu należała do najrzadszych odznaczeń wojskowych II wojny światowej. Wprowadzona została ona oficjalnie pod koniec 1944 roku. Sepp był świadom, że trzymanie takich odznaczeń przy sobie to wyrok śmierci w przypadku dostania się do niewoli. Wszystkie odznaczenia i dokumenty świadczące o jego umiejętnościach snajperskich przesyłał pocztą do domu. Nagle w pełnych dumą słowach przeczytano w gazetach liczby trafień poszczególnych snajperów. Już nie była mowa o strzelających z węgła lub strzelających z ukrycia. Częściej strzelca wyborowego określano terminem myśliwy, drapieżnik lub nieustraszony samotny wojownik. Pomimo przerw i różnej intensywności walk, odznaczenia wojenne były świadomie przyjmowane jako nagroda przyznawana w godnej oprawie.
Obecnie żołnierze uczestniczyli w czystej walce o życie, zaś szczodrze rozdzielane ordery miały wzmocnić ich morale. Inflacja orderów oraz dewaluacja wartości odznaczeń zubożyła ich pierwotne znaczenie. Przyznanie ich stało się formalnością. 20 kwietnia 1945 roku Sepp został wezwany do sztabu korpusu. Otrzymał Krzyż Rycerski. Kwatera Główna Armii Środek. Dnia 20 kwietnia 1945 roku. Do kaprala Józefa Allerbergera. Mamy zaszczyt przyznać panu w dniu 20 kwietnia 1945 roku na polecenie Führera Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego. Na podstawie raportów pana dowódcy uważamy, że jeszcze raz dał pan przykład niezwykłej odwagi. Życzę dalszego szczęścia w życiu żołnierskim oraz zdrowego powrotu do domu. Heil Hitler! General Feldmarschall Schörner. Wojna zbliżała się ku końcowi. 9 maja żołnierze otrzymali rozkaz generała Klata. W powyższej sytuacji zwolnił wszystkich żołnierzy z przysięgi posłuszeństwa, dając im tym samym możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o powrocie do domu. W maju 1945 roku w okolicy Oumuńca na terenie protektoratu Czech i Moraw III Dywizja Górska wraz ze swoim ostatnim dowódcą dostała się do niewoli radzieckiej. Sepp na własną rękę ruszył z kilkoma kolegami w kierunku Austrii. Podczas tego powrotu wielu jego kolegów zginęło, zabici przez partyzantów i fanatyczne jednostki Waffen-SS, uznających ich za dezerterów. Sepp i kilku jego kolegów padło w ręce amerykańskiego patrolu. Amerykanie postanowili przekazać ich Rosjanom. Allerberger wiedział, jaki los czeka snajpera z rąk Rosjan. Jego nazwisko już znajdowało się na liście poszukiwanych przez Sowietów żołnierzy. Sepp uciekł podczas załadunku jeńców na ciężarówki. 5 czerwca 1945 roku dotarł bezpiecznie do domu. Sepp był jednym z najlepszych snajperów II wojny światowej z potwierdzonymi 257 trafieniami. Wspomnienia Józefa Seppa Allerbergera możecie poznać w książce Snajper na froncie wschodnim, spisanej przez Albrechta Wickera. Polecam. Książka przywołuje naturalistyczny obraz umierania na polu bitwy. W jego realiach wojna jest bezwzględną walką o przetrwanie toczoną w myśl zasady: jeśli nie zabijesz, to sam zostaniesz zabity.